Cześć, dzisiaj będzie najgorętszy temat dla ogrodników, czyli patrzcie, pomidory. Tutaj mam akurat takie sklepowe różne odmiany, bardziej popularne, natomiast pokażę Wam dzisiaj, co wybrałam na kolejny sezon. Ja głównie uprawiam kolekcjonerskie odmiany, natomiast mam też trochę takich pewniaków, które są bardzo popularne, łatwo dostępne, wiele z nich Wam omówię. I uprawiam pomidory, słuchajcie, w tunelach, w gruncie i w donicach na tarasie, czyli to będzie odcinek właściwie dla wszystkich, którzy chcieliby uprawiać sobie pomidorki i mają albo nie mają ogrodów, mają szklarnie lub nie mają, także będzie coś dla wszystkich. I pomidorki będą bardzo różne, będą kolorowe, będą zwykłe czerwone zwyklaki, takie, które mogą rozśmieszyć różne osoby, a także dużo pomidorków maleńkich dla dzieci, takich niziutkich, które mogą sobie dzieciaki same i uprawiać i zbierać później. Także zapraszam serdecznie, troszeczkę tych odmian omówimy i ja Wam pokażę to, co sobie wybrałam. U mnie w kolekcji jest, myślę, około 800 do 1000 odmian, już ich nie liczę od dłuższego czasu, natomiast patrzcie, ja mniej więcej każdego roku takie ilości, prawda, dostaję, ściągam. To są jakieś ostatnie moje, prawda, zdobycze. Jeszcze czekam na kolejne, także tego jest bardzo dużo. Wybrałam sobie w tym roku w zasadzie większość takich pewniaków, które już uprawiałam. I staram się ograniczyć w tym roku bardzo mocno. Na razie stanęło na 80 kilku odmianach, coś tam jeszcze dobiorę i bardzo bym chciała się ograniczyć do 100 odmian w tym roku. To jest taki mój cel i duże marzenie. Zobaczymy, czy się uda. Pokażę Wam też, jak można sobie ze świeżego pomidora, którego byście teraz na przykład kupili, pobrać nasionka i od razu bezpośrednio posiać, bez zbierania, wyciągania, suszenia itd. Pokażę Wam też, jak sobie wysieję kilka odmian, bo mamy połowę lutego. Ja większość pomidorów wysiewam w połowie marca, część też w kwietniu, bo niektórych nie ma sensu tak wcześnie siać, ale wysiewam też na wczesny zbiór. Kilka pomidorków takich, które będą przeznaczone do uprawy w tunelu czy w szklarniach, prawda? U mnie to są tunele. I warto sobie je wysiać. Powiem Wam dlaczego. Pomidory zbieram od końca czerwca. Jeżeli wysiewacie w marcu, w połowie marca, w kwietniu, no to te zbiory będziecie mieli jednak później. I tu mam przygotowane 4 pojemniczki. One będą fajne. Jeszcze fajniejsze by były kufle, gdybym sobie chciała tu posiać po jednym nasionku i potem już nie pikować, tylko podsypywać, prawda? Bo przeźroczyste pojemniczki są o tyle fajne, że jak sobie rośnie roślinka, to po prostu ma dostęp cały czas do światła. Siejemy i podsypujemy do góry bez pikowania. To jest bardzo fajne, szybkie na sam koniec, jak robię te hurtowe siewy. Natomiast teraz ja będę siała tutaj po kilka nasionek każdej odmiany. Podleję sobie tylko, prawda, mam takie pokryweczki do tego, przyłożę, żeby się wilgoć trzymała przez te pierwsze dni, aż sobie wzejdą. I powiem Wam, jakie odmiany wybrałam. Zawsze wybieram sobie odmianę Matina. To są takie niewielkie, tej wielkości pomidorki, ale jest bardzo plenny, ma takie te pomidory jagod cyrkla, zawsze pięknie wybarwione, bardzo smaczne, kwaśno, słodkie, naprawdę fajny pomidorek. On jest taki dość twardy, może długo poleżeć i zawsze się udaje. To jest ulubiona odmiana mojej córki, więc je muszę wysiać, nie mam wyjścia, bo by mi nie pozwoliła później regału sobie na uprawy wstawić do pokoju. Drugi pomidor, który sobie posieję na wczesny zbiór, to jest ondraszek. Ondraszek to jest bardzo łatwo dostępna odmiana pomidora w wielu sklepach, prawda, ogrodniczych. To jest taki większy, czerwony, piękny, ładnie wybarwiony pomidor. One są bardzo plenne i tak upchane po prostu na tych gromadach po 5-6 pomidorków. Krzak nie rośnie bardzo wysoko i on kończy, prawda? Wydaje mi się, że on jest samokończący, albo go przycinałam, nie pamiętam. A w każdym razie on do pewnego momentu daje plon i potem się to kończy. Ale naprawdę tego plonu daje dużo, jest bardzo odporny, roślina od samego początku, ma piękne po prostu sadzonki. On wygląda, jakby był w całkiem innych warunkach produkowany niż pozostałe, także tego polecam. Każdy sobie poradzi na początek swojej przygody z tym ondraszkiem. Ja go mam już od lat i zawsze go powtarzam. Wysiewam go teraz na wczesny zbiór, a potem go wysieję jeszcze drugi raz jako grunciaka do gruntu pomidorki.
I trzecią odmianę, którą bardzo lubię, to sobie posieję 100 pudów. Bardzo fajna odmiana, taka sakiewkowa, czerwone sakiewki, bardzo plenny pomidor. On jest świetny i pod osłony, i do gruntu. Na pewno go w gruncie będę też miała i tego posieję więcej sztuk. Jak zresztą te 3 odmiany, które Wam mówiłam, to tych będę miała dużo posiane, bo one są po prostu takimi moimi pewniakami. Jeszcze mam taką odmiankę pomidora koktajlowego, tomato berry, i tego też wysiewam na wczesny zbiór. On rośnie niewielki, taki do 1,20 m, może do metra, i ma takie grona, które mają do metra, pojedyncze, podwójne, czasami się rozgałęziają na 3, takie długie języczki, i tam jest cała masa pomidorków w kształcie truskawki. One są takie twarde, troszeczkę puste w środku, mało mięsiste, ale są pyszne, nie pękają, nie gniją, one po prostu spadają i najwyżej zwiędną po jakimś czasie. Także możemy zbierać z ziemi, możemy sobie zrywać z tych gałązek. Bardzo fajna odmiana i taki pewniak. Dodatkowo sobie planuję jeszcze posiać, to Wam pokażę od razu tutaj. Zaraz przybliżymy. Tu mamy pomidorki, które dostałam od kolegi Igora Bokuna. Dziękuję, Igor. Jakiś mega groniasty. Podawał mi od kogo, natomiast już nie zapamiętałam, muszę sobie zapisać. Bardzo plenna odmiana. No i co zrobimy? Ja Wam pokażę za chwilę, jak sobie można posiać, gdybyście sobie kupili na przykład pomidorki w sklepie. Te są przetrzymane od lata, trochę zwiędły, prawda? Natomiast będą akurat fajne do demonstracji. Ja Wam zaraz tu pokażę. Wystarczy sobie takiego pomidorka, słuchajcie, tak naprawdę przeciąć tylko tu na pół. W środku, popatrzcie, widać nasionka i tych nasionek kilka sobie wydłubać do ziemi. Ja pozostałe mega groniaste będę później siała, bo to jeszcze nie ma sensu w tej chwili. Ale teraz dla demonstracji Wam pokażę. Jakbyście sobie chcieli kupić właśnie w sklepie za jakiś czas pomidorki, to wystarczy po prostu wyjąć parę nasionek, porozrzucać tutaj i już. Teraz można sobie też posiać, słuchajcie, pomidorki takie na balkony. Czyli te wszystkie karłowe odmiany, takie maleńkie. Ja sobie wybrałam w tym roku, już Wam powiem, z takich bardziej popularnych, to jest na pewno Mikrotom, czy Tiny Tim, on jest różnie tam, prawda, poopisywany na opakowaniach. To jest bardzo plenna, taka niziutka koktajlóweczka. On jest cały obsypany owocami. Bardzo łatwo dostępne nasiona na naszym rynku. Czerwone, piękne owocki, smaczne, słodkie. Jego fajnie można sobie posiać właśnie na uprawy takie balkonowe. Druga fajna odmiana, też taki czerwony, bardzo podobnie plonujący do Mikrotom, to jest Lili Elise. Tak się to pisze, Wam opiszę później ciągiem te odmiany na balkony. Kolejny to mam Zimmer Tomate, mikrodwarf. To jest pomidorek, który ma też niewielkie owoce, takie może troszeczkę większe od tego mikrotoma, czarno-czerwone. Głównie czarne widać takie owocki, natomiast on się robi czerwony, jak dojrzewa tak miejscami i wtedy widać, że owoce już są dojrzałe. Drugi, gdybyście chcieli, nie mogli tego znaleźć, to jeszcze Tartuffo mikrodwarf. To jest niemal identyczny pomidorek do tego Zimmer Tomate. Też czarno-czerwony, właśnie takie kuleczki czarne. Jest śliczny, dość plenny, także polecam. Kolejnego to mam Wallis Verb, którego będę siała. To jest pomidor, który ma kudłate listki, kudłate same owoce, te pomidorki. Jest po prostu śliczny, uroczy i też daje całkiem fajny plon, smaczny, dość smaku. Jeszcze ma paseczki na owocach. Za chwilkę będę Wam rzucała w trakcie mówienia też zdjęcia tych, które mam. Dark Strip Multiflora. Oj, to jest przepiękny pomidor. Taki z tych niziutkich, bo to jest mega groniasty, czyli on ma te grona takie bardzo liczne. Jest jedno gronko i na nim mnóstwo pomidorków. I on jeszcze do tego wszystkiego ma piękne paseczki na owocach. Te owoce są takie w miarę większe troszeczkę, może nie takie te najmniejsze koktajlówki. No są prześliczne i smaczne. I mam takie dwie jeszcze fajne koktajlówki z tych maleńkich takich dwarfów. Jeden to jest Estonian Yellow Cherry. To jest bardzo podobny pomidorek do tego Mikrotom właśnie. Zwykły, niski, bardzo plenny pomidorek z tych dwarfów. I mam
to Wam pokażę, bo nie wiem, czy to dobrze wymówię. GGS Glory i to jest Multiflora, czyli ten mega groniasty, też żółty. On ma bardzo dużo właśnie żółtych pomidorków na tych takich licznych gronach. I też jest niziutki, o takiej wielkości rośnie. Także u mnie na pewno w donicach na balkonie one wszystkie wylądują. Przemroziłam pelargonię, więc, więc teraz z czystym sumieniem mogę sobie cały taras obsadzić tymi pięknymi pomidorkami na zmianę z ziołami. Także w tym roku stawiam nie na kwiaty, tylko na rośliny jadalne, bo i tak z nich korzystam właśnie, żeby mieć pod ręką blisko kuchni. A jak mieszkacie w blokach, czy nie macie swojego ogródka, to jest świetna, prawda, możliwość, żeby sobie posadzić te pomidorki. No i fajna atrakcja dla dzieciaków też, prawda? Czy w ogóle dla gości. Wychodzimy sobie na taras, na grilla, a tam pełno pomidorków, można chodzić, chrupać. Także polecam te mikrodwarfy. A mam tu też takie dwie odmiany pomidorów, jak już będziemy przy innych odmianach, jak macie tunele na przykład, czy sobie w gruncie sadzicie, to mam takie dwie śmieszne damsko-męskie odmiany. Dla pośmiania się, dla gości, żeby mieli ubaw. Jedna to jest odmiana Eros Gelb, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, a druga to jest Złoto i Linii. To są takie dwie odmiany, jedna męska, druga damska. Jedna wygląda jak męskie przyrodzenie, druga jak damskie, wiecie. Oba są żółte, śliczne, będą takie do kolekcji. Już je nieraz ze sobą obok uprawiałam. I ten Eros Gelb, o dziwo, w porównaniu na przykład do Aurii, nie wiem czy znacie, to jest taki czerwony pomidorek, też tak wyglądający, prawda, męsko. Tamten bardzo często łapie suchą zgniliznę wierzchołkową, ma niedobory, cierpi na niedobory wapnia, a ten Eros Gelb, o dziwo, troszkę lepiej sobie radzi. Te niedobory też można uzupełnić, jak macie z nimi problemy, to będę robiła odcinki na ten temat, tu się nie martwcie. I obie te odmiany są bardzo plenne, smaczne, można sobie posiadzić, mieć dla urody i do smaku, prawda? Na pewno też będzie u mnie jeszcze dużo odmian w tym roku pomidorów mega groniastych, które uwielbiam, jestem ich mega fanką. One troszeczkę łapią mi choroby, muszę przyznać, są takie delikatniejsze, natomiast dają bardzo duży plon i też zależy, które odmiany. Bo na przykład daktylowe we wszystkich kolorach mam i zielony, i żółty, i pomarańczowy, i czerwony. Popatrzcie, jakie są piękne. One dają ogromny plon, są niezawodne i to są takie pomidory, które są ciągłego wzrostu i cały czas zawiązują nowe owoce. Ja jak sobie je puszczam w tunelach, to puszczam je do góry po sznurku i potem jak już mam linkę taką tą poziomą, to słuchajcie, później zaczynam je owijać dookoła poziomo jeszcze i one mi cały czas plonują. Już inne krzaki wyrywam, wyrzucam, bo już z siebie wszystko, prawda, dały, a te sobie dalej jeszcze owocują. Jest kilka takich odmian, to Wam później powiem, ale te daktylowe są najlepsze pod tym względem. Mam jeszcze takie fajne odmiany jak co? Stormin Norman. To zaraz Wam będę mówić i pokazywać zdjęcia od razu przy okazji. Tu mam te daktylowe, to już wiadomo. Geranium Kiss. Oj, to jest taki śliczny pomidorek, prawda? Też plenny, fajny i ma takie z dzióbeczkiem śliczne te owoce. Radana, bardzo plenna, u mnie niezawodna odmiana, smaczne owoce. Jeszcze do tej pory mam też w takim stanie właśnie zostawione owocki, z których nie wyjęłam nasion, także można je bardzo długo przechowywać, gdybyście potrzebowali. Cherry Accordion, oj też piękny, naprawdę bardzo urodziwy pomidorek, plenny, może smakowo nie urywa nic, ale jest ładny do przetworów, bo zachowuje swoją śliczną formę. I bardzo fajne do konfitowania. Barys Krajej Sherry. Oj, to jest mistrzostwo. To jest bardzo plenny pomidor, mega groniasty, który można śmiało puścić na 2 pędy. Ma bardzo obficie plonuje, ma wielkie te grona, prawda, z owocami. Nawet w gorszych warunkach radzi sobie świetnie. Sister Case. Oj, to też bardzo smaczna odmiana. Pomidorki może o nietypowym kolorze, natomiast bardzo smaczny taki smak starego pomidora z dawnych lat. Pychota. Black Centiflor, też bardzo smaczny, słodki pomidorek, bardzo ładnie plonuje. Śnieżny Sherry, to mam taką odmianę z Ukrainy, która jest w ogóle odporna na wszystko. Pomidorki jak już są dojrzałe mogą wisieć na krzaku i miesiąc i dłużej i dalej wyglądają jakby dopiero dojrzały. Także super. Tu mam znowu Sister Case, to nie.
Ok, dobra. Kolejne pomidorki. O, to sobie omówimy takie śliczności. Trochę mam pomidorów też takich dla urody, oczywiście też do jedzenia, natomiast one są po prostu piękne i dość plenne, bardzo plenne bym powiedziała w większości. Pomidory, które są albo w kształcie sakiewki, takie prawda u góry tu bufrowane, a na dole prawda jak sakwa, albo takie całkiem ryflowane pomidorki w różnych kolorach. Bardzo lubię, nie wiem czy kiedyś mieliście Costoluto di Parma. To jest pomidor, który jest bardzo plenny, niezwykle, jest dość odporny, no i śliczny, natomiast no, on bardziej do przetworów się nadaje. Piękna czerwień, no ale smakowo mam lepsze. Tu mam jakąś persimonową sakiewkę, żółtą, to też będzie jakiś fajny pomidorek. Blue Flower to jest odmiana, której u nas w Polsce w zasadzie nie ma, bo stworzył ją mój kolega z Urugwaju. Mam go drugi rok, zobaczcie jaki jest cudny, ale niestety smakowo chyba mnie nie powalił. Plennością też nie jest dość późny, no natomiast jest po prostu piękny i muszę go powtórzyć, nie powstrzymam się. Tu dostałam od kolegi jakiś taki prawie czarny, żebrowany. American Ribbed Yellow. Popatrzcie, jaki to jest cudny pomidor. On jest po prostu śliczny i daje bardzo duży plan zawsze. No i robi wrażenie, prawda? Na zdjęciach i w ogóle. No i do jedzenia też fajny, wiadomo. Sakiewka żółta. O, bardzo smaczny pomidor. Niestety no name, nie wiem jaka odmiana. Orpera d'Arbuzzo. A, no to jest taka czerwona sakiewka. Bardzo łatwo kupić się w sklepach, po prostu wszędzie dostępne jest. I tyle mam z tych takich właśnie bufrowanych, takich śmiesznych. I jeszcze będę miała całą masę koktajlówek różnych takich typowych. Ja Wam chyba te wszystkie koktajlówki po prostu spiszę po kolei, które wysiewam, bo mam tutaj Indigo Pear Drops. Zobaczcie sobie po zdjęciach. Wybrałam naprawdę takie, które wiem, że są najplenniejsze i takie najpewniejsze na ten rok. Już nie robię jakichś wielkich testów. Tomato berry to już Wam mówiłam. H34 Rose i H34 Gelb to są pomidorki, które są poprawne w smaku, ale może nie jakieś wybuchowe, natomiast są piękne, są takimi pewniakami i oba są śliczne, bardzo podobne do siebie. Jeden jest w barwie żółtej, drugi różowej. Tutaj mam mini San Marzano, bardzo plenny pomidor też. Maglia Rossa, o ten jest super, bo on ma i fajny kształt pomidorków, kolorowe paseczki i jest bardzo plenny, ale nie jest to wysoki pomidor, to jest pomidor taki do 1,20 m, natomiast cały obwieszony tak kaskadowo takimi pięknymi gronami. Bratz Atomic Grape, no to jest też fajna odmiana, bo on bardzo długo plon daje. Nie ma tego plonu jakiegoś super obfitego, ale to są takie regularne gronka, prawda, idealne, jedno za drugim zawiązane fajnie. I mamy taki pewny plon. Kolejna odmiana to jest Rossella Cherry. Nie wiem, czy ją znacie. To jest bardzo słodki pomidor. Chyba najsłodsza koktajlówka, jaką kiedykolwiek miałam. Jeszcze jest taki jeden czoklet, później Wam napiszę. Nie pamiętam już. Tu Freddy. A, to jakiś taki był. No, fajna jakaś koktajlówka też. Shima Fury Variegata. O, to jest bardzo fajny pomidor, który ma liście z wariegacją. Ja tych pomidorów, takich variegata miałam dość dużo już na testach. Natomiast ten Shima Fury jest fajny, bo jest bardzo plenny. Ma takie jajowate, jak jajeczka ma te pomidorki. One mają taką barwę różową, ale z lekkim połyskiem jakby perłowym. Bardzo fajny pomidor. I też niewysoki rośnie, taki metr z haczykiem. Tutti Frutti di Bread Desire to jest pomidorek, który też cały czas wiąże idealne, regularnie takie same gronka. Jest niekończący, więc do mrozów Wam cały czas wiąże grona jedno za drugim. Pomidorki są pięknej urody, bardzo długie można je przechowywać, bo mają dość twardą, taką grubszą skórkę, więc długo przechowamy. Ma bardzo mocny smak tych owoców, tego polecam, bardzo fajny jest.
Ozark Sunset. To jest taka większa koktajlówka, prawie bym powiedziała, że już z takich pomidorków no, mniejszych, tych zwykłych, dużych. On jest różowo-fioletowy, bardzo smaczny pomidor. Ja go mam już chyba ze 12 lat u siebie w uprawie i co roku go powtarzam. Ma takie dość pełne te gronka, po 5-7 pomidorów na gronie. Bardzo fajny pomidor, polecam. Tu mam jeszcze, dziki kojote. Oj, ale ten pomidorek nie będzie do tunelu, tylko do gruntu, bo to jest bardzo odporna odmiana. On u mnie jak złapie zarazę, to potem go zaraz słoneczko przyświeci trochę, on już tą zarazę sobie zwalcza, za chwilę znowu kwitnie, znowu rośnie, znowu go coś złapie i on tak cały czas do samych mrozów. Pierwsze przymrozki znosi bez problemu, więc można sobie go posadzić. Fajna, żółta, bardzo smaczna koktajlówka, taki typowy smak pomidora i kwaskowy, i słodki. Rewelacja. Sweet Orangello, tutaj mam od koleżanki bardzo długie, pełne gronka, takie pomarańczowych, niedużych koktajlówek. Fajne. Coś tam jeszcze mam, ale to już nie znam tych pomidorków. Potem z takich pewniaków jeszcze Wam powiem, na przykład do gruntu. Ja w gruncie uwielbiam pomidory wszelkie te Rebel Starfighter. Ich mam kilka. I to jest na przykład Rebel będzie źle, napiszę Wam tę nazwę. Starfighter Kailate Anne. To jest żółty pomidor, bardzo plenny. No nie wiem, chyba jeden z moich najplenniejszych pomidorów. Właśnie do gruntu, na te pryzmy kompostowe świetnie sobie radzi. I on wiąże bez przerwy. Nie trzeba go nawet ciąć górą, chyba że już na sam koniec, powiedzmy końcem sierpnia, żeby się nie męczył, ale wiąże cały czas. Natomiast te pomidory w środku są takie lekko wodniste. On nie ma tak super dużo smaku, ale jest piękny i bardzo plenny, więc zawsze sobie można go gdzieś wykorzystać. Rebel Starfighter Prime. To jest mój ulubieniec. Piękne pomidory, też z takimi właśnie blaseczkami różnymi. Potrafi mieć dość duże te owoce. One są przepyszne. Mają taki bardzo mocny, pełny smak, jeszcze z taką nutą dymną. Kolejny bardzo podobny pomidor to jest Rebel Starfighter Blauness Moonlight. On też jest podobny, ma trochę inne odcienie, ale to jest też taki super mocny smak. Kolejny to jest Rebel Starfighter Deeper Delight, ale to jest dwarf, ten rośnie niższy, on taki rośnie, prawda, wiecie jak dwarfy rosną, one są takie grube, takie po prostu ciężko je obrywać nawet w koło. On tak rośnie około metra, ale też ma duże, pyszne, takie naprawdę bardzo ładne owoce. I jeszcze mam takiego Rebela Starfightera VT16. On jest zielony, ma zielone owoce, też w paseczki, śliczne, pyszne, bardzo pyszna odmiana zielona. Takim jeszcze bardzo smacznym zielonym pomidorem jest malachitowa szkatułka. I Raw Blue, kolejny, czarno-czerwony. Kiedyś sobie wydłubałam nasiona w sklepie. To też jest piękna odmiana, bardzo plenny. Smaku nie ma tak pełnego jak te rebele, natomiast bardzo fajny pomidor też do wsadu, do gara, prawda? Bo daje dużo owoców, które są w środku czerwone, bardzo mocne. Także jest bardzo fajny. Marsha Starfighter to też jest taki bewsztyk właśnie, ale też taki jak te wszystkie Starfightery z tamtych. I mam jeszcze 3 fajne odmiany, nie wiem czy kojarzycie taką selekcjonerkę. Sofia Saakowa. I mam Sofii tak, Sweet Caramel, Fiery Comet i Purple Apple. Ja miałam trochę więcej na testach tych odmian, natomiast te 3 przypadły mi do gustu, bo inne są na przykład dość mało plenne, a te u mnie dały całkiem fajny plon. Uważajcie trochę na te odmiany Sofii, bo one są naprawdę niezwykłej urody, natomiast nie wszystkie dają większy plon i można się po prostu zawieść, ale są przepiękne. I mam takie bardzo typowe, klasyczne bawole serce. Ja mam opisane bawole serce z Rumunii, dlatego że kupiłam te nasiona po prostu w Rumunii w sklepie z nasionami. Bardzo plenny pomidorek, taki w typie malinowego. Co my tu jeszcze mamy? I tu mam jeszcze całą masę takich pomidorów, które sobie dodatkowo będę siała. Ondraszek, Matina i Stopudów, to już Wam mówiłam, że teraz na wczesny zbiór, a potem jeszcze je dosieję. Noir de Cream, nie wiem czy znacie tą odmianę, to dość łatwo można dostać u nas w sklepach.
To jest pomidor, który ma taki kolor, troszeczkę w brąz wpada, natomiast on jest bardzo smaczny, bardzo odporny i bardzo długo zawiązuje grona z dużymi owocami, wcale nie maleją, także fajne. Lima, no wiadomo, klasyka na przetwory to musi być. Tu mam jakiś Portugalisze Rossa malinowy, plenny poleży. Ktoś mi dał, nie wiem, nie sprawdzałam go jeszcze. Fiamante. To Wam pokażę za chwileczkę zdjęcia, jak on rośnie. Bardzo fajna odmiana, bardzo pyszny pomidor. Naprawdę jest super smaczny. Rosov Dar. O, to jest odmiana, już mnie poprawiliście, z Bułgarii. Bardzo duże, malinowe takie owoce. Bardzo fajny, pewny pomidor. Moja córka go uwielbia, on jest taki mięsisty w środku. Naprawdę, jak można go zjeść tak samego. Wessels Purple Pride. Też bardzo fajny. A, to ten był taki jak kiełbaski. Ten był czerwony jednak, ten Fiamante. Widzicie? Już zapominam wszystko. Osu Oblonde Avec. O, i to był taki mój, powiem Wam, chyba z zeszłego roku. Takie numer 1 w odkryciach moich. To były takie podłużne pomidorki, bardzo smaczne, w środku naprawdę taki nasycony smak, gruba skórka, ale taka, która za dotknięciem ręki sama odchodziła, także bardzo smaczny, bardzo plenny, duże, fajne pomidory, taki na przetwory do jedzenia na surowo, pycha. I jego prowadziłam na 2 albo 3 pędy, on świetnie sobie radził. Tu mam jakiegoś ananasowego, to jakaś odmiana, którą już od lat mam u siebie. Kuzul Thai też był fajny. Rosé de Berne, taka typowa malinówka. Bardzo fajny, poprawny pomidor. Jak ktoś lubi pomidory malinowe, to ten jest pyszny. Long Tal Sali, tak? To też taki fajny, czerwony, duży pomidorek. To już było. Anaceur, bardzo słodki. Nazwę Wam wpiszę za chwilę. Purple Russian, też bardzo, bardzo smaczny pomidorek, słuchajcie, o ciekawym kształcie, natomiast on przede wszystkim jest bardzo smaczny. Bardzo dużo słodyczy, taki nasycony smak, tego polecam. On jest lekko taki w brąz wpadający, ale pychotka. To nie wiadomo, co to jest. Strawberry Sand Peppers Bicolor, to też był fajny pomidorek. Rosso Indigo, to będę miała pierwszy raz. Łez, czerwony, sercowaty, pyszny. To też coś będę miała pierwszy raz tutaj u siebie. Tu mam niestety no name'a, duży żółty. To taka odmiana, którą mam już od lat. No wielkie jak serca, takie żółte pomidory. Pink Siberian Tiger, pewnie wielu z Was go zna. To jest taki czerwony pomidor, jak malinowa, trochę tylko taki ciemniejszy i z taki przypalany indigo miejscami. Bardzo pewny pomidor, stara odmiana, już w zasadzie u nas znana od kilkunastu lat, tu myślę, bez problemu. Łatwo go zdobędziecie, także to jest też fajny pomidor. Plenny, smaczny. Brave Heart of Ukraine. A, to był też bardzo ładny pomidorek. I bardzo fajne, widzę, że mam plusiki, 2 zaznaczone, czyli wysiewać ponownie, koniecznie. Jazz Orange, bardzo słodki. I California Tulip, no ten to jest oryginał, wiecie, do faszerowania, fajny, pusty w środku. W smaku na surowo, słuchajcie, to jest taki dziwny pomidorek troszeczkę, jak woda z soczkiem. Taki jest, nie ma mocnego tego smaku, ale jest taki soczysty, zaskakujący kompletnie. Ja go uprawiam już któryś rok z rzędu, no i mi się podoba, jest plenny. Bardzo fajna odmiana, taka ciekawa. I tu mam pomidora, którego mam opisanego jako auria w prążki. No nie ma takiej odmiany jak auria w prążki. Dopiszę Wam, jaki to może być pomidor. Natomiast on u mnie jest bardzo plenny, piękny i nawet się boję oryginału sprawdzać, czy to jest na pewno to, bo no szkoda mi trochę miejsca, tego powtarzam sobie co roku. Ale Wam wpiszę, sobie sprawdźcie, bo mamy prawie na 99% taki mój typ, który to może być. No i co? Multiflorki mamy, wszystko mamy. Jeszcze tu sobie muszę posiać tylko te pomidory. Tak, jednego już posiałam. Tutaj w tym miejscu mam tego mega grona. I słuchajcie, ja tutaj mam znaczniki, takie do opisywania ręcznego.
I one są fajne, bo jak sobie opiszę, to tak, po pierwsze, jak mam pomidory w gruncie, to mogę sobie owinąć, prawda, na nóżce tutaj znacznik. A jeżeli uprawiam sobie pomidory w tunelu, to ja sobie te karteczki owijam, jak mam tą moją linkę poziomo już, do której mam przyczepione sznurki, gdzie owijam pomidory, to u góry sobie zaczepiam karteczkę, nie muszę szukać, schylać się, co to jest za odmiana pomidora. Ja sobie tu wstępnie piszę Megagron od Igora, będę wiedziała, co to mam. Dzisiaj mamy dzień po walentynkach, 15.02. Ja sobie je po prostu zawinam, tak, i potem mam gotowce do owinięcia. Tu co prawda jeden nie starczy, bo tych pomidorków zajdzie więcej, no ale i mamy tak, 100 pudeł. Tych sakiewek rzeczywiście w tym 100 pudeł, słuchajcie, naprawdę masa rośnie. Siejecie sobie po jednym nasionku. O. Ja nawet niektóre specjalnie troszeczkę przetrzymam, tak żeby miały brak dostępu do dobrego słońca. To Wam potem pokażę, jak będziecie mieli wyciągnięte sadzonki, co z nimi zrobić, żeby sobie później poradzić w razie jakiejś tam wpadki małej. Dobra, starczy. I tak go będę dosiewać w marcu. I teraz co? Bierzemy sobie paluszkiem czy czymkolwiek i patrzcie, i tak troszeczkę zagłębiamy te nasionka, tak na pół centymetra, może na centymetr. O, pyk, pyk. Tu jeszcze jakieś zostały. O, przyłożymy. Opiszę sobie tylko odmianę. 100 pudeł. 15.02. Jeżeli uprawiacie sobie te pomidorki w gruncie, to naprawdę nie ma sensu siać wcześniej niż w połowie marca. A jeżeli jeszcze jesteście z tej części Polski, gdzie jest jeszcze długo zimno, prawda? Przymrozki jeszcze zdarzają się w czerwcu, to nawet w kwietniu wystarczy sobie te pomidory wysiać. Oczywiście można sobie też kupić sadzonki gotowe w sklepach, naprawdę w sklepach czy na jakichś placach, na targach. Jak ktoś nie ma miejsca w domu, warunków, to czemu sobie, prawda? O, czemu sobie i tak pomidorków nie uprawiać? Trzeba sobie uprawiać, tylko po prostu mierzyć siły na zamiary i miejsce. Nie mamy warunków, to nie siejemy, kupujemy od tych, co to robią i już. Dobra, tu mi ich starczy, tych ondraszków. A dobra, jeszcze jeden. Okej. Ja tych sadzonek zawsze robię troszeczkę więcej, bo słuchajcie, mam takie 3 osoby, dla których robię kilka sadzonek. Moją mamę, mam takiego małego ogrodnika, który ma jeszcze niewiele lat, jest w podstawówce, na jej początku i on się zakochał w uprawach i po prostu ma taką grządkę małą i sobie tam uprawia. 15.02. I jemu wysiewam tych karzełków trochę. Jego dziadek też jeszcze uprawia, już nie ma siły robić rozsad, natomiast też mu robię kilka sadzonek już tych większych pomidorków i robię dla mojej mamy. Także to są takie 3 osoby, którym jeszcze robię zawsze po kilka sadzonek. O. A tak to sobie. I tyle. Dobra. I Matina dla córci. Dobrze, to mamy tu posiane. I tych też dużo sadzę zawsze, bo one są takie, to są takie pewniaki. One naprawdę fajne te gronka robią, te Matina. O. Świetne są później, słuchajcie, na sosy, na cokolwiek, bo mają taki bardzo ładny kolor. Można je sobie przeciąć na pół, tak w połowie, poukładać do góry tutaj tym rozciętym, zapiec je tak z oliwą, z ziołami, z czosnkiem i potem zmiksować na taki gotowy sos, na pastę. O, jakie to jest pyszne. One są bardzo fajne właśnie do tego. Dobra. Starczy. O. Najlepiej, żebyście mieli doniczkę oczywiście z dziurkami na dole.
Ja tu mam pełne pojemniczki. Nie naśladujcie mnie z tym. O, tylko ja sobie pilnuję, żeby nie przelać i tyle. Także mamy już 4 odmiany posiane na wczesny zbiór. No i cóż, zapraszam do zabawy. Może Wam w czymś to pomogło, może jeszcze sobie coś będziecie chcieli dodatkowo, prawda, dokupić, dobrać jeszcze z odmian. Zainspirujecie się czymś albo zaczniecie swoją przygodę w tej chwili z pomidorkami na balkonie. Także zapraszam, polecam. Ja Wam po kolei będę pokazywała kolejne kroki, prawda? Co można robić, kiedy, jak ratować pomidory, prawda? No bo to też nieraz się zdarza, że trzeba później podratować. Pomidory są jak chwasty, więc się nie bójcie, dopóki ich zaraza nie złapie. Moje pomidorki, słuchajcie, już podlane, odłożone na regał. Będą sobie teraz kiełkowały i rosły. Tutaj zobaczcie, mam już paprykę, która prosi o litość, już dawno powinnam ją przepikować. Niektóre siane na wcześniejszy zbiór już nawet wypuściły pąki kwiatowe. A ja Was poproszę, napiszcie mi, które pomidory są Waszymi ulubionymi. Może być jedna odmiana, może być ich więcej i którymi Was skusiłam i spróbujecie je zdobyć i posiać u siebie. Także zapraszam do komentowania. Jak macie jakieś potrzeby, żeby coś nagrać dla Was, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. Postaram się przygotować materiał. Także do zobaczenia, do kolejnych siewów i róbmy sobie wiosnę na parapetach. Na razie, pa!